No dobrze, więc dojechaliśmy do Hamburga. Za oknem widać kawałek kampera. Jesteśmy na takim bardzo dużym i ciekawym miejscu, które za chwilę pokażę. Idealnym właśnie dla kamperów. W samym ścisłym centrum Hamburga, w porcie, nad samą wodą, z widokiem na przepływające statki. Fajna bardzo miejscowa. I zaczynamy tu za chwilę w dość dużym pośpiechu przygodę z Hamburgiem, ponieważ ma przyjść zmiana pogody i ma zacząć padać. Mam niewiele czasu do zmroku, więc zobaczymy, ile zdążymy dzisiaj sfilmować, a potem będziemy w najgorszym razie kręcili z parasolką w dłoni, czy jakoś tak. Mam już pomysł na Hamburg, to znaczy jestem tu od 2 dni, prowadzę taki zwiat intensywny całej tej miejskiej przestrzeni. Byłem już w kilku miejscach i zapadła decyzja, że nie będziemy opowiadali o całym Hamburgu z wszystkich stron możliwych. To jest wielkie miasto i epopeja by nam z tego wyszła. Natomiast wydaje mi się, że ciekawe będzie zdecydowanie się na taki konkretny kawałek hamburskiej duszy. Jest nią ten leitmotiv, jak gdyby, który poprowadzi nas przez Hamburg w mojej autorskiej interpretacji. Będzie to leitmotiv, uwaga, piracki. To znaczy w tym momencie jesteśmy na dzielnicy, która nazywa się São Pauli, jeżeli dobrze wymawiam nazwę. Tutaj kubeczek z wczorajszego targu świątecznego, zwinięty oczywiście legalnie za kaucję. Ta dzielnica jest specyficzna, bardzo wyjątkowa i moim zdaniem po prostu najbardziej interesująca w Hamburgu, chociaż to miasto ma wiele twarzy, będę o nich mówił, natomiast motyw piracki na Kaczuszce. Kaczuszka jest właśnie stąd, to jest dzielnicowa Kaczuszka. Plan jest taki, że trafi na maskę nomada i będzie tak srogo nas prowadzić później przez Europę, bo to jest taka, wiecie, kaczka dosyć taka groźna, nie? No i taka też jest ta dzielnica, ponieważ São Paulo to jest dzielnica portowa, dzielnica odwieczna, dzielnica takiej portowej prostytucji, knajp, typów spod ciemnej gwiazdy, różnych niebezpieczeństw i no ja w sumie już się przekonałem wczoraj o tym, jak bardzo nie należy lekceważyć tej dzielnicy, ponieważ wyobraźcie sobie, że wczoraj ukradziono mi tutaj w knajpie telefon, który służy do kręcenia naszego vloga i naszych podcastów, więc dzisiaj cały poranek spędziłem na odkręcaniu, utrata danych, plików. Mam to, co teraz nagrywa, to jest nowy, przed chwilą kupiony telefon, co nadwątliło oczywiście budżet również, no ale ważne, że gramy, ważne, że się nie poddajemy. Jedziemy teraz na jednym mikrofonie, bo mamy koniec prądu w Nomadzie i nie wszystkie urządzenia są naładowane w pełni, ale wykorzystamy okienko pogodowe i za chwilę wychodzimy na zewnątrz. A zaczniemy oczywiście od spaceru z Miśkiem, który musi przecież wyjść na spacer. Cześć Misiek, przywitaj się z ekipą jako pierwszy, ponieważ jakby obowiązki wobec psa mają oczywiście priorytet. Czekajcie, zamknę kampera. Tutaj mamy City Brake for Advanced, taka czołówka, która nie wymaga montażu. Hello. A może odejdę trochę w tą stronę, żebyście zobaczyli, jak wygląda ten plac dla kamperów hamburski. Jest to olbrzymi plac, bardzo dużo jest tu miejsca i mnóstwo oczywiście samochodów, które przyjeżdżają teraz, głównie niemieckie, ponieważ te targi świąteczne cieszą się wielką sławą i dużą estymą. Z tego placu jest bardzo blisko do centrum, więc będziemy mogli bez używania roweru sobie tu poradzić na piechotę. A tutaj widać w oddali, ale też i w bliska, olbrzymi, gigantyczny hamburski port. Wielkie jest to strasznie. Tam przez krzaki to nie będziemy teraz patrzeć. Zanim wyruszymy na dalsze wyprawy tam w głąb Łaby, nazywanej tu Elbą, tam w kierunku tego wielkiego budynku, to jest Filharmonia, olbrzymia zresztą, i część Hafen City, czyli takiego nowoczesnego miasta zbudowanego na tym, co zostało z portu po bombardowaniach z czasów II wojny światowej.
No tutaj mamy tą morską stronę, która decyduje o najważniejszym klimacie Hamburga, czyli jego atmosferze portowej. To jest miasto, które zawsze było połączone z morzem, ponieważ tutaj niedaleko stąd jest ujście Łaby, to jest chyba takie właściwie estuarium, czyli wylot rzeki w stronę Morza Północnego, który jest bardzo głęboki i się miesza już chyba tutaj słona woda ze słodką, wpływają tu bezpośrednio do portu, do miasta największe oceaniczne statki, kontenerowce i tak dalej. Jako że ta tradycja portowa, morska Hamburga ma już wiele lat, od średniowiecza to się toczy, to zdeterminowało rozwój miasta i powoduje, że możemy udać się do São Pauli właśnie dzisiaj, ponieważ przy każdym porcie musiała istnieć dzielnica uciech, dzielnica, w której marynarze mogli poszaleć, napić się w tym swoim doborowym, międzynarodowym towarzystwie. No, rozrywki były rozliczne, za chwilę je zobaczymy w świetle dnia. Nie wszystkie niestety, ponieważ dzielnica najbardziej spektakularna potencjalnie filmowo, czyli dzielnica Czerwonych Latarni, no to jest takie miejsce, do którego nie mogę wejść z kamerą. Zostałbym z całą pewnością tam surowo potraktowany przez miejscowych, którzy tutaj się nie patyczkują. Hamburg jest bardzo socjalistyczny i ma bardzo takie szerokie, rozbudowane tradycje robotnicze, w związku z czym mnóstwo tu jest różnego rodzaju znaków. O, proszę bardzo, kolejna gwiazda. Z takich skłotów, jak gdyby miejsc, w których mieszkają aktywiści, związki zawodowe manifestują swoje poglądy. Jest tu tego sporo. O, tutaj to, co się wyłania przed nami na górze, to właśnie jest droga w kierunku tej niedobrej, niegrzecznej dzielnicy, która będzie dzisiaj odwiedzana przez nas 2 razy. To znaczy zobaczymy ją, póki jeszcze jest światło. I później spróbuję, wiedząc oczywiście, że będzie trochę gorszy obraz po ciemku, ale pokazać wam ją również po zmroku, no bo dzielnica uciech rozkręca się w ciemnościach, które w tym przypadku na szczęście zapadną dzisiaj szybko, bo już za godzinę. To, co widać teraz, to port kontenerowy. Tu dość ważny motyw. Zwróćcie uwagę na słowo Störtebeker. Störtebeker to jest marka piwa ze Stralsundu. Marka piwa ze Stralsundu, które będzie miało bardzo duże znaczenie dla naszej historii opowieści dzisiaj, ponieważ patronem niejako dzisiejszego programu, dzisiejszego odcinka jest właśnie Störtebeker, który pierwotnie, to słowo to jest nazwisko wodza piratów bałtyckich z przełomu XIV i XV wieku. Dokładnie miał na imię Klaus Störtebeker. Jakby on zainspirował twórców tego piwa do tego, żeby wylądować na etykiecie. Jest postacią w Niemczech bardzo popularną, to jest taki niemiecki Janosik. Człowiek, który zabierał bogatym i rozdawał biednym. I że w ogóle zwieńczymy naszą historię tym, że udamy się do Klausa, który tutaj w porcie w Hamburgu ma swój pomnik i się po prostu do niego przytulimy. A ja w międzyczasie opowiem wam jego historię, która jest wspaniała i którą mam na szczęście przyjemność zgłębiać już od 8 lat, więc wiedza jest dość szczegółowa i chętnie się nią podzielę. A tymczasem czekamy na czerwone światło. Na zielone oczywiście, bo czerwone to już mamy. Żeby pójść na te schodki tutaj, jest zielone, bo są to schodki, które prowadzą właśnie do pirackiej dzielnicy, do najbardziej niegrzecznej części Hamburga. Tada! Przed wami São Pauli. Zaczniemy teraz powoli jego eksplorację, a ja będę starał się wyłuskiwać najciekawsze jakieś fragmenty tej dzielnicy. Astra to Love-Brand w Hamburgu, uwielbiane piwo przez mieszkańców. Motywy morskie, hanzeatyckie są to absolutnie wszędzie. No i tak będziemy sobie wkraczać do tego świata, który składa się z wielu bardzo fajnych, spójnych, tworzących
dosyć przemyślaną ofertę biznesów. Motywy pirackie będą tutaj towarzyszyć dosyć konsekwentnie i na prawie każdym kroku. Tu już jesteśmy w epicentrum dzielnicy. Gdzieś za tym płotem jest najbardziej pikantna część tej przestrzeni. Tam w szklanych gablotach prezentują swoje wdzięki, no nie brzydkie swoją drogą, panie zajmujące się dotrzymywaniem towarzystwa. Jest to w Hamburgu legalne, zorganizowane. No szkoda, że nie możemy tam wskoczyć, byłoby obyczajowo to interesujące. Mogę wam tylko opowiedzieć, że no w środku rzeczywiście, tam zresztą jest zakaz nie tylko z kamerą wejścia, ale nie wolno wchodzić również dzieciom oraz, uwaga, kobietom. Sami faceci mogą tutaj włazić. No i co? Ta knajpa, ta dzielnica to są knajpy, to jest graffiti, to są tawerny różnego rodzaju. Bardzo dużo specjalizacji lokali. W nocy tętni to życiem tak, że wczoraj prawie straciłem głos. Żeby też przestrzec was, bo technika jakaś nowa się pojawiła, bo siedzieliśmy przy barze z kumplem i sparowało dwóch takich panów o smaglejszej skórze i jeden z nich zrobił zamieszanie na drugim końcu baru, a drugi położył na blacie między nami taką zafoliowaną kartkę i coś tam wrzeszczał, że rezerwacja do hotelu. Zresztą nie zrozumiałem języku. Udając, że myli mu się ta knajpa z recepcją hotelową. No myśmy wyjaśnili, że to nie hotel. I dopiero po pół godzinie się zorientowałem, że on, kładąc tą kartkę, położył ją na moim smartfonie, który leżał na blacie. Stukał tam rękami, bardzo to było profesjonalne, myśmy się w ogóle nie zorientowali. No i taka otóż przygoda. Ja postanowiłem się nie załamywać. Chociaż jak się domyślacie, jest to totalna amba na wyjeździe za granicą, bo straciłem wszystkie dane, straciłem cały odcinek berliński, który nie zdążył się skopiować do chmury. Będzie mnóstwo konsekwencji, które no, będę to odkręcał jakoś stopniowo sobie tutaj. Natomiast tak, żeby nie było traumy, to od razu postanowiłem wskoczyć na konia, który mnie zrzucił, czyli dziko wjeżdżającą dzielnicę São Pauli. Tu jesteśmy na tym jednym z takich bardziej reprezentatywnych dla tej dzielnicy skwerów. Wszędzie są tutaj jakieś lokale tylko dla dorosłych. Atmosfera, teraz oczywiście tutaj się wiele nie dzieje, mało jest ludzi, no ale jak poczekamy do wieczora, to zobaczycie, co tu się będzie dzisiaj działo, zwłaszcza, że jesteśmy tutaj w sobotę. Raczej będzie tak zwany siwy dym. No w tą witrynę to się warto pogapić nieco dłużej. Ja już zaopatrzyłem się w całą serię gadżetów stąd. Bardzo lubię pirackie klimaty. Kaczka nie jest jedyną piracką operacją tutaj. Jak widzicie, to jest właśnie ona. Poczucie humoru to nie jedyna cecha. To dzielnica autentycznie również niebezpieczna. Trzeba tutaj uważać w ciemnych zaułkach. Trzeba nosić skitrane portfele, karty kredytowe. Zachowywać się bardzo rozważnie. No ja wczoraj nie znałem tej techniki, więc no, staram się zasadniczo uważać, ale no dzisiaj środki bezpieczeństwa zostały podkręcone znacznie, ponieważ mam już taką specjalną tajną nerkę, którą się nosi pod bielizną i tam schowałem wszystkie kosztowności, czy tam jakieś niezbędne do życia dokumenty, bo jak już wiemy, São Pauli wierzga, to jest dzielnica dzika, której nie wolno lekceważyć, więc ja tutaj, utrzymując całkowity szacunek dla tej gęstej atmosfery, jednak dzielnie wnikam do wnętrza tej przestrzeni, która jest takim trochę Las Vegas, takim trochę rewirem, który do dzisiaj, jak wiemy już niestety z doświadczenia, przyciąga również przestępców. No ale trudno, żeby niegrzeczna dzielnica składała się wyłącznie z grzecznych dziewczynek i grzecznych chłopców. No i właśnie, tutaj na każdym kroku sex house, sklep erotyczny,
Jakaś tam wodka, bombę, peny, coś. Strasznie to wszystko fajnie jest pooświetlane, kolorowe. Jak to mawiają, no jest wesoło. Jest jarmark świąteczny, udało się trafić. Zobaczmy, jak za dnia wygląda to miejsce. Trochę też po to, żeby później zrobić sobie tutaj mastershota nocnego, którego już pewnie nie będę komentował. Teraz póki się świeci światło, to opowiadam Wam trochę o różnych ważnych, kluczowych składnikach takiego typowego, wypasionego niemieckiego jarmarku świątecznego. Tak to wygląda. Masa ludzi. Wszyscy sobie gawędzą z grzanym winkiem w kubeczkach. Już widać, czuć, że te święta już zaczęły. A jako, że jest weekend, to już w ogóle będziemy tu mieli crowd management pełną gębą. To jest kraina, w której ryba trochę wypiera wursta. Pójdziemy jutro na śniadanie do takiego lokalu, w którym są fantastyczne śledzie, matiasy, podawane w takim kumpirze, czyli w kartoflu z takim gęstym jogurtowym sosem. Już tego próbowałem, no po prostu absolutna petarda. No i tutaj co stoisko, to oczywiście inna atrakcja albo specjalizacja. Nie zabraknie oczywiście różnego rodzaju mięsiw, bo tutaj lubią na tłusto. Oczywiście nie bylibyśmy na São Pauli, gdybyśmy nie zaznali tutaj jakichś motywów, wątków erotycznych również. Więc zapewniam, że wszystko będzie. No, zrobiłem zwiat. No myśmy jeszcze tutaj wczoraj jedli. Świetną. Nie widać jej teraz. Nie, to był na następnej budce. W następnej budce mamy żarcie, które wczoraj ja tutaj ze smakiem cisnąłem. I to była ota. To jest właśnie moja ulubiona kapusta w garze. Mięsa już nie tykam, bo już wróciłem do opcji w miarę możliwości wege. Zobaczmy, jak tutaj pięknie jest pokrojone. Zresztą przez naszą koleżankę z Polski. No i co, teraz ciśniemy przez ten targ świąteczny. Cieszymy oko tętniącym życiem, miejscem. Fajnym patentem jest to, że cały ten teren jarmarku świątecznego jest wysypany taką drobno pokruszonym drewnem, który powoduje, że się miękko bardzo po tym chodzi, a jednocześnie na mrozie nie marzną stopy w butach i można na takim jarmarku godzinami całymi przestawać. Byłem już na paru jarmarkach w Berlinie. No tutaj jest naprawdę kozacko i w ogóle obserwacja zestawiająca Hamburg z Berlinem no wypada dla o właśnie długo oczekiwanej i poszukiwane motywy erotyczne na czele z moim absolutnie ulubionym, patrzcie, oh Holy Mary, święta Mario, co to się nie dzieje, penisy, zestawienia no po prostu dla większości mieszkańców naszego kraju dosyć niezwykłe. No ale tu jest inna obyczajowość, inne też poczucie humoru. Ja tam lubię takie wyluzowane klimaty, a nie, że kij od szczotki wetknięty nie powiem gdzie. To często cechuje naszą część cywilizacji. Wrócimy tutaj wieczorem. A teraz czas na polecajkę. Tym razem nie będzie to polecajka w sensie żywnościowym. Nie będziemy zapraszali Was do lokalu z jedzeniem, tylko lokalu, w którym się siedzi, gada i pije piwo albo wino. To jest Clemens Schulz Straße. Czyli sobie wchodzicie na
ulicę Clemens-Schulz-Straße i koło tych jelonków. A oczywiście w zależności od tego, z której strony będziecie szli, traficie prosto pod właściwy adres. To jest knajpa, w której miejscowi siedzą, nie turyści. Taka bardzo specyficzna, tutaj nie chodziło właścicielowi o robienie jakiegoś designu. To jest taki lokal, który przypomina stare, stuletnie tapas bary madryckie. Natomiast powiem wam, że wieczorem atmosfera niezrównana, ponieważ okazuje się, że istnieją rozgestykulowani, głośno mówiący, śmiejący się bez przerwy Niemcy. Był tutaj cały tłum 2 dni temu. W mieście grzechu nie mogło zabraknąć wesołego miasteczka, którego wcześniej nie widziałem. Więc świeci się tutaj to i owo. I to chyba za rogiem nas przeprowadzi z powrotem do jarmarku świątecznego. Musimy to mieć. Las Vegas. Tak, no takie Las Vegas, może nie pełną gębą, ale ja bardzo lubię takie sformułowanie, jaki kraj, taki Hollywood, nie? No i wkraczamy ponownie do Sin City, tu będzie dzielnica grzechu, tak? Tam tu gdzie śpisz, przy Fish Market, to zaraz po prawej stronie jakby jest dzielnica portugalska. No właśnie widziałem, tak, właśnie knajpy były, jedna obok drugiej, nie? I tam mieszkają Portugalczycy? A skąd oni tu się wzięli? No bo tu była cała kolonia portugalska. Z racji jakichś handlowych, czy? Tak. A to musi być jakieś bardzo chyba stare. A ciekawe, bo to się rzuciło w oczy, natomiast nie umiałem tego wytłumaczyć. Czyli pewnie w czasach, kiedy Portugalczycy przeżywali ten rozkwit swój kolonialny i przyprawy przewozili, to... Dokładnie. I jak działał port, tak przy porcie właśnie się potworzyły takie dzielnice krajów, które tam najbardziej w tym handlu uczestniczyły. A była dzielnica holenderska? A, czyli z tej strony podeszliśmy. I to będzie gdzieś tutaj, nie? Tak myślę. Dzielnica miłości. Ha. Jak wiemy, miłość różne może mieć imiona. Oczywiście też dzielnica trupich czaszek, piratów. Wszystko, co złe w Sin City znajdziecie albo kupicie. Serc, a na końcu steakhouse. No tak, no bo tutaj jest wszystko co najlepsze po prostu, nie? Jest też taka dzielnica w Madrycie, fajna. Nazywa się Hueca. Nie wiem, czy znasz. O, żałuj, bo ja też sobie na później zostawiłem Madryt. Ojej, to jest miasto. Mnie porwało. O, epicentrum zła. Epicentrum zła, bo to jest ten mur, którego nie wolno przekraczać kobietom i dzieciom, nie? A ja tam byłem. Byłem bardzo niegrzecznym chłopcem. Oczywiście tylko patrzyłem. Dobra czaszka nie może się zmarnować. Miasto piratów i pirackich zakamarków. Kolejne mroczne, pirackie zakamary. I schody również niezbyt dramatycznie rozjaśnione, prowadzące do tego królestwa zła, do którego serdecznie was zapraszam. No tu kolejny, ciemny i nieostry może, ale żywy dowód na to, że z tymi piratami was w ogóle nie wkręcam. Zwłaszcza w wersji Klausa Stertebeckera, o którym powiem dużo więcej jutro. Hamburg okazał się inspiracją dla całej reszty trasy, którą w tej chwili realizujemy w Europie, tworząc drugi sezon
odcinków City Break for Advanced. W ostatnim odcinku o Hamburgu pokazywałem i opowiadałem Wam o tym mieście jako o pirackim mieście grzechu. W następnym odcinku zapoznam Was natomiast z szefem piratów, samym Klausem Störtebeckerem. Także zachęcam do oglądania, a za chwilę już pojawią się odcinki z Półwyspu Iberyjskiego. Zrobi się słonecznie, kolorowo i będzie naprawdę się działo bardzo dużo. Przypominam, że w każdy piątek wrzucamy nowy odcinek. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania i polecania tego w ogóle znajomym, bo idzie nam coraz lepiej, rozkręcamy machinę City Break for Advanced. Zapraszam do drugiego odcinka o Hamburgu.